Bardzo się cieszę z tego, że mamy tak dużo osób na sali. To bardzo miłe, że chcą Państwo posłuchać dzisiaj wykładu o symulacjach komputerowych w fizyce. Szczególnie, że mamy sobotę, więc dzień wolny. Witamy również naszych widzów online. Ten wykład jest streamowany w sieci na żywo. To są takie nasze pierwsze próby. Miejmy nadzieję, że nasze wykłady zdobędą jeszcze większą popularność. I zaczynamy. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład jest takim wykładem, będzie troszeczkę nietypowym w tej serii, ponieważ zwykle mówimy bardzo dużo o fizyce, ale też staramy się coś ciekawego Państwu pokazać. Ja pójdę bardziej w kierunku tym, aby coś Państwu pokazać. Mam nadzieję, że wyjdą stąd Państwo z takim przekazem, że w symulacjach komputerowych w fizyce może być coś ciekawego. Chcę Państwu zaprezentować pewne rzeczy, które mnie fascynują. Ja na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Fizyki i Astronomii pracuję już od ponad 10 lat i zajmuję się zawodowo symulacjami komputerowymi, ale to nie tylko ta część programistyczna, nie tylko ta część numeryczna, nie tylko ta część taka jakby naukowa jest tutaj najistotniejsza dla mnie, ale również ta część delikatnie rozrywkowa, trochę taka, która potrafi zafascynować. No i to jest to, co mnie fascynuje, więc o tym chcę Państwu opowiedzieć. No ale żeby o tym opowiedzieć, to trzeba wiedzieć, skąd się to wszystko wzięło. Więc wzięło się to stąd, że jak byłem w 7. klasie szkoły podstawowej, to kolega mi pokazał program komputerowy. Jak ja zobaczyłem ten program komputerowy, to było program w języku BASIC na Commodore 64, to powiedziałem, wow, to może działać i zrobić coś samo. No i jak ja to zobaczyłem, tak zacząłem programować. No i to była taka zabawa, ja się trochę uczyłem przez właśnie przepisywanie programów z gazet, to była taki sposób nauki. No i to tak doprowadziło mnie do Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie poszedłem do swojego kolegi, który pracował na Wydziale Matematyki i Informatyki i tam pracował jako administrator. I to były czasy, kiedy nie było internetu. Więc ja tam jeździłem na internet, tak to się nazywało, pooglądać różne ciekawe rzeczy. No i ten kolega pewnego dnia pokazał mi to. Pokazał mi taką stronę internetową. Strona nazywa się Soda Constructor. Może inaczej, nazywała się Soda Constructor. To była strona, która była czymś innym niż wtedy było dostępne w internecie. Jak Państwo wyobraziliby sobie lata, powiedzmy to był rok 98, rok 99, wtedy na internecie królowały strony takie, no, pstrokate kolory, to wszystko było pisane w HTML-u, wtedy jeszcze nikt nie myślał chyba o CSS-ie, taki był internet. A ta strona była dynamiczna, żywa, można było wchodzić z nią w interakcję, bo to tak naprawdę nie była strona, tylko program napisany w języku Java. To jest program, który był pierwszą symulacją, którą ja zobaczyłem. To jest symulacja oparta o punkty materialne, które widzicie Państwo tutaj zawieszone, znaczy zaznaczone jako kolor czarny i połączenia sprężyste. No i co to tak naprawdę było? No to ja Państwu pokażę, co ja zobaczyłem swoimi oczami, zobaczycie teraz. Ja zobaczyłem coś takiego. To były kroczące postacie zbudowane z takich właśnie sprężynek. Te połączenia, które tu Państwo widzą, to są sprężynki i z punktów. Jaka jest historia tej aplikacji? Otóż aplikację tą stworzył Ed Barton, to jest taki programista, designer z firmy Soda, który pracował w Anglii, który przyjął się nowo do pracy do firmy Soda i chciał się nauczyć języka, który w tej firmie był używany, języka Java, i stworzył tą aplikację dla zabawy. To wymyślił sobie prostą fizykę i wymyślił sobie, jak coś takiego stworzyć. Historia tej aplikacji jest długa, ponieważ ta aplikacja leżała sobie na serwerze firmy Soda przez lata, nikt tego nie używał, aż w końcu w którymś momencie oni zaprezentowali to na jakiejś konferencji i nagle taka iskierka się zapaliła i aplikacja zaczęła być używana przez tysiące ludzi. Stworzyła się społeczność osób, która tworzyła te obiekty i tych obiektów powstało bardzo, bardzo dużo. No to w tej społeczności znaleźli się ludzie, którzy potrafili robić niesamowite rzeczy, a sama aplikacja odnalazła się w różnych miejscach, w galeriach, w muzeach, w jakichś takich miejscach związanych też z nauką. No generalnie jakby na pograniczu różnych społeczności była ona interesująca, a obiekty, które można było w tej aplikacji tworzyć, były naprawdę różnorodne. Od takich pojedynczych, kroczących obiektów, przez właśnie
przez jakieś takie bardziej skomplikowane struktury, to wszystko było ruchome. Ja Wam tego wszystkiego dzisiaj nie pokażę, to mógłbym tak naprawdę spędzić sobie tutaj godzinę. Zresztą jest w internecie wykład Eda Bartona na temat tej aplikacji, można obejrzeć. On opowiada o tym, pokazuje, co ludzie stworzyli. No i aplikacja ma swoją dalszą historię. Ja jeszcze na sam koniec coś o niej wspomnę, mam dla Państwa pewną niespodziankę, ale o tym będzie na koniec. Niestety w tej chwili, gdyby Państwo chcieli aplikację odpalić, ona w internecie nie istnieje. Oryginalna aplikacja zniknęła wraz z pewną taką degradacją języka Java, który w tej chwili jest niestety technologią trochę już przestarzałą. Jest problem z uruchamianiem takich starych appletów, no i firma zdecydowała się usunąć z internetu. Ale jak takie coś się w ogóle tworzy? Więc proszę Państwa, w dwóch słowach, jak działa taka symulacja. Nie chciałbym Państwa pozostawić z wrażeniem, że nie wynosicie z tego wykładu nic, tylko ładne rysunki i animacje, których tutaj będzie bardzo dużo. Więc powiem naprawdę minimum tego, żebyście zrozumieli, jak Ed Barton poradził sobie z tą symulacją i jak działają tego typu symulacje, jak działa symulacja, którą Wam za chwilę pokażę. To jest temat, którego my uczymy swoich, to są takie podstawy symulacji. Więc żeby wykonać taki obiekt właśnie z połączeń sprężystych, powiedzmy, że będzie to ten obiekt, który widzicie materialnymi, działa siła sprężystości. A działa ona w ten sposób, że jeżeli ściśniemy te ciała do siebie, czyli zbliżymy je do siebie, wychylając je z położenia równowagi. Położenie równowagi to możecie sobie wyobrazić, jest sprężynka, jeżeli mamy położenie równowagi, nie działają żadne siły. Jak to zostawimy i nie będzie grawitacji, to te ciała będą sobie po prostu stały, nic się nie będzie ciekawego działo. Ale jak my ściśniemy je ze sobą, czyli zrobimy coś takiego, że z położenia równowagi ściśniemy te ciała do siebie, to powstanie siła. Ta siła będzie działała na te ciała zawieszone w taki sposób, żeby przywrócić je do położenia równowagi. Czyli będzie to siła, która działa akurat w przypadku ściśnięcia na zewnątrz. Jeżeli my rozciągniemy tą sprężynkę, to powstanie nam siła, która działa na te dwa ciała na tych dwóch końcach i będzie powodowała ruch w kierunku położenia równowagi. Oczywiście ze względu na to, że jest tam sprężystość, my będziemy wykonywać ten ruch, on stanie się ruchem harmonicznym, to będą drgania, bo my będziemy coraz wychodzić poza to położenie równowagi, a ze względu na to, że mamy wewnętrzne tarcie, stratę energii, to ruch wytłumi się i koniec końców, jeżeli nie będziemy zewnętrznie działać żadną siłą, wrócimy do położenia równowagi. Tylko w tej symulacji, którą ja pokazałem, to dzieje się bardzo szybko. Dlatego my mamy wrażenie, że to ciało jest ciałem, które jest bardzo sztywne. Bo te wszystkie drgania, to wszystko jest przeliczane w czasie rzeczywistym działania symulacji i my mamy dzięki temu taki ruch. I teraz spójrzcie Państwo raz jeszcze na slajd nade mną, tam jest tkanina. Jest to ciało, które jest również tutaj stworzone z takich połączeń sprężystych. Jedyna różnica jest taka, że tych punktów jest dużo więcej. My ich teraz nie widzimy, one nie są zaznaczone. Punktów jest dużo więcej i budują one taką strukturę regularną. To jest trochę podobne do tego, jak jest utkana prawdziwa tkanina, oczywiście nie do końca, dlatego że tutaj są punkty połączone, a w tkaninie mamy punkty pozaczepiane, pozabijane jeden za drugim. Ale jest to w pewnym sensie odwzorowanie właśnie tych najważniejszych sił, które działają w przypadku tkaniny i spójrzmy, jak działa taki model. Więc taki model tkaniny będzie zachowywał się w taki sposób. My możemy wpłynąć na jego ruch, na przykład chwytając jeden z tych punktów, no bo skoro to są połączenia sprężyste, to czemu nie chwycić jednego, nie pociągnąć na przykład do góry. Więc ja mogę takie coś wykonać tutaj. Mogę sobie chwycić. Był jeszcze jeden efekt, o którym zaraz powiem. No to jest program komputerowy, można się nim oczywiście bawić na różne sposoby. Na przykład za pomocą myszki można po prostu wyrzucić pewne punkty i wtedy ta tkanina zacznie się zachowywać jeszcze w taki sposób realistyczny. Więc ja mogę tutaj oczywiście znowu pociągnąć, rozciągnąć ją, ona pęka. To wszystko jest tak naprawdę bardzo uproszczony model fizyczny, ale zjawiska, które jest z drugiej strony bardzo skomplikowane. Zasymulowanie takiego zjawiska w inny sposób, innym modelami, które służą na przykład do analizy wytrzymałości materiałów, sprężystości, takich elementów skończonych, jest bardzo trudne. Tutaj ten model daje nam interakcję w czasie rzeczywistym, jest szybki i dosyć prosty do zaprogramowania. Bo do czego sprowadza się zaprogramowanie takiego ruchu?
Nie będę tutaj za dużo o tym mówił, to zapraszam naprawdę do kontaktu osoby zainteresowane, bo to wycięłoby mi połowę publiczności, ja tego nie chcę, gdybym wchodził w bardzo duże szczegóły, ale w dwóch słowach powiem tylko, że zaprogramowanie ruchu tych poszczególnych punktów to jest tak naprawdę wykonanie procedury numerycznej rozwiązania równań ruchu dla każdego z tych punktów z osobna. W fizyce znamy takie coś, że jeżeli rozwiążemy to zagadnienie dla każdego z tych punktów, dla każdego punktu niezależnie, to dostaniemy taki kolektywny ruch dużego obiektu i to właśnie widzimy tutaj na ekranie. Więc my, jeżeli chodzi o tą symulację, to jest użyta bardzo prosta metoda numeryczna. Jeżeli Państwo będziecie chcieli szukać, to proszę sobie poszukać w Google metoda Verlet. To jest metoda całkowania równań różniczkowych ruchu takich punktów. I na tym zakończę część techniczną, bo to naprawdę nie ma więcej co mówić. Jeżeli ktoś się przeraził tym, co powiedziałem, proszę Państwa, coś takiego jestem w stanie zaprogramować na jednej stronie kodu, gdzie sama procedura całkowania to są 4 linijki. I to tak naprawdę są 4 dlatego, że mamy zagadnienie dwuwymiarowe. Metoda jest naprawdę bardzo prosta, to nie jest, jak to mówią, rocket science, to są rzeczy bardzo prościutkie, tylko że ich budowanie wymaga troszeczkę skupienia i takiej uwagi. Przejdźmy dalej, bo chciałbym Państwu zaprezentować szerszy wachlarz tych symulacji, tak żebyście mieli pewien taki ogląd na to, co można zrobić i jakimi metodami. Trochę jeszcze o tych sprężynkach będzie, bo jest to model, który ma szeroką literaturę, jest używany w kontekście różnych zagadnień. Tu oczywiście można sobie od razu wyobrazić gry, jakieś symulacje. Tu pokażę, że ten model to nie są tylko tkaniny, to nie są tylko rzeczy, które są sztywne, ale też rzeczy, które są miękkie i takie, które pozwalają zasymulować na przykład takie zjawisko jak ruch włosów. Ja tu pokażę, no to jest oczywiście tylko zabawka, tu jeżeli ktoś chciałby prawdziwe włosy zrobić, to musiałby uwzględnić na przykład kolizję pomiędzy włosami, ale pokażę, jak taki model się zachowuje w czasie rzeczywistym. Można się nim troszkę pobawić, można go na przykład obrócić. To są ciągle punkty, ciągle połączone sprężyście i ten model niczym się nie różni od modelu tkaniny sprzed chwili. Ja tutaj mogę się nim w dowolny sposób poruszać i bawić. Przejdźmy dalej. Połączenia sprężyste i ten model, który pokazywałem, pracuje na jednej sile. To jest siła sprężystości, dokładnie siła sprężystości Hooke'a. To była siła, w której wartość siły jest równa odwrotności, znaczy minus odkształcenie. Czyli jeżeli mamy odkształcenie ciała, to mamy siłę. Drugą siłą, która jest interesująca w kontekście symulacji, jest siła grawitacji, oddziaływania grawitacyjnego. Pomiędzy dwoma masami, które mają jakąś masę, istnieje bardzo mała, jeżeli te masy są małe, bo oczywiście nasz Układ Słoneczny zachowuje się tak, jak zachowuje dzięki tej sile, ale działa siła grawitacji, która jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy tymi ciałami. Czyli mamy siłę, która jest proporcjonalna do 1 przez r kwadrat. I taka siła 1 przez r kwadrat pozwala na symulacje komputerowe różnego typu zjawisk związanych z hydrodynamiką. Jeżeli te siły tam w odpowiedni sposób zaprogramujemy i jeszcze uwzględnimy oczywiście model oddziaływania taki, żeby tam była lepkość i różnego typu zjawiska z wodą, ale w najprostszym wydaniu są to symulacje tak zwane n-ciał. To jest to dołożenie jednej siły. Siły, która jest proporcjonalna do 1 przez r kwadrat i znowu używamy tego samego narzędzia, które całkuje równania ruchu. Czyli tak naprawdę liczy sumy i mnoży i dodaje. O, tak bym to opisał. No i tutaj mamy układ tych punktów, które początkowo są wprawione w rotację. Ten układ to są dwa duże skupiska punktów, które oddziałują ze sobą grawitacyjnie, a dzięki temu, że jest ich tak dużo i dzięki temu, że każdy z nich oddziałuje z każdym, to jakby samo zachowanie w tej symulacji jest naprawdę bardzo skomplikowane. Znaczy ruch nie jest ruchem, który można byłoby w prosty sposób opisać analitycznie. Tutaj opis analityczny jest niemożliwy, musimy się posiłkować opisem numerycznym. Bardzo ciężko jest podawać takie fakty, bo szczególnie, nie wiem ile osób nas teraz ogląda, Państwo też pewnie spodziewają się wszystkich bardzo precyzyjnych danych, ale jestem prawie pewien, że
zagadnieniem, które jest rozwiązane analitycznie, jest zagadnieniem, w którym mamy 2 ciała, a dopiero w przybliżeniu pewnym możemy rozwiązać zagadnienie 3 ciał. Ilość ciał, które tutaj widzieliście, jest naprawdę ogromna i to nie jest możliwe, żeby na kartce je rozwiązać. Podobny model można zastosować do rozwiązania zagadnień związanych z wodą. I tutaj pokażę Państwu symulację, która jest symulacją zagadnienia wody, przepływu wody z powierzchnią swobodną, czyli takiej jak na przykład woda w butelce. Muszę się, przepraszam, napić. Woda, która ma powierzchnię, czyli tą granicę pomiędzy 2 fazami, czyli to jest zjawisko przepływu z powierzchnią swobodną, które nie jest proste do symulacji. Tutaj jest zasymulowane również przy pomocy cząsteczek, które są przesuwane zgodnie z prawami dynamiki Newtona, ale inne są siły. Nie mamy już siły związanej z oddziaływaniem grawitacyjnym. Jeśli ktoś notuje i chciałby sobie zachować pewne rzeczy związane z fizyką z tego wykładu, to może sobie zanotować oddziaływanie grawitacyjne, które jest proporcjonalne do 1/r² i siłę sprężystości Hooke'a z początku wykładu. Widzę, że Państwo notują, więc chciałbym też coś Państwu tutaj dać. Tylko trzeba uwzględnić jeszcze w przypadku hydrodynamiki zagadnienia związane z ciśnieniem, zagadnienia związane z lepkością. I to są 2 jeszcze inne siły. Ja już tutaj tych wzorów nie będę pisał, a to, co napiszę, to znowu słowo klucz, po którym możecie poszukać sobie więcej informacji na temat tej akurat symulacji. Otóż symulacja, którą za chwilę pokażę, to jest metoda cząstek rozmytych. To jest metoda cząstek rozmytych, cząstki rozmyte. I w języku angielskim, no oczywiście tutaj nie możemy pominąć tego, jak ona się oryginalnie nazywa. Jest to smoothed, czyli rozmyte, particle hydrodynamics, czyli hydrodynamika cząstek rozmytych. I teraz tą hydrodynamikę cząstek rozmytych, ona jest bardzo takim modelem efektownym. Ja ją pokażę w przypadku dwuwymiarowym, to jest kod napisany tu u nas na wydziale, ale potem pokażę jeszcze wersję trójwymiarową i ona ma taką cechę, że naprawdę rewelacyjnie odtwarza te wszystkie takie bardzo skomplikowane, znowu dla metod siatkowych, czyli takich standardowych, w których mamy dyskretyzację przestrzeni, zjawiska rozbryzgów, różnego typu właśnie odrywania się jednej fazy od drugiej, znaczy tych kropelek. Tu widać pewne problemy. Ktoś wprawnym okiem takim fizycznym będzie widział kompresję, która jest taka globalna. Te wszystkie problemy są rozwiązywane, one istnieją, modele, które je jakby implementują to lepiej, można zagęszczać cząsteczki, można w różny sposób to robić, ale chciałbym, żebyście widzieli, że to naprawdę działa. To jest czas rzeczywisty. Akurat ta symulacja pracowała chyba na kartach graficznych, o ile dobrze pamiętam, i została zrzucona właśnie z aplikacji działającej w real time. Dobrze, więc to jest hydrodynamika cząstek rozmytych. I teraz skąd u mnie w ogóle zainteresowanie hydrodynamiką, to jeszcze powiem, a teraz chciałem pokazać coś, co każdy z Was, ja nie wiem, czy mam pytanie z ciekawości, czy ktoś widział kiedyś ten program, ręka do góry? Okej, mamy 2 osoby. To jest program, który jak wyjdziecie z tego wykładu, będziecie pamiętać, że w tym programie pobawicie się nim trochę, to ja osiągnąłem swój sukces, że Was zainteresowałem. Bo naprawdę program jest taki, że jak ja go zobaczyłem, ktoś mi go kiedyś pokazał, to powiedziałem, wow, że coś takiego w ogóle może być tak zrobione i że takie rzeczy można w nim robić. Pooglądajcie na YouTubie, co ludzie potrafią w tym programie stworzyć. To jest program stworzony przez inżynierów z firmy Octave, którzy wymyślili, żeby użyć model właśnie hydrodynamiki cząstek rozmytych, troszeczkę zmodyfikowany, zmodyfikowali go, rozszerzyli i wstawili do programu interakcje pomiędzy różnymi elementami. Pomiędzy wodą, pomiędzy elementami sztywnymi, pomiędzy elementami, które są giętkie. Dołożyli do tego takie bardzo uproszczone modele ogrzewania, modele związane w ogóle z ciepłem. I dzięki temu, że pomiędzy tymi różnymi fazami są interakcje, możemy budować wirtualne światy, które są w zasadzie nieograniczone. Są ograniczone tylko naszą wyobraźnią. I pokażę Państwu, program jest dostępny, na szczęście.
działa pod 2 systemami operacyjnymi. Jest wersja pod Windows i jest wersja pod Mac OS. Zachęcam do obejrzenia wersji pod Mac OS, jeżeli kogoś bardziej zainteresuje, bo jest ona dużo bardziej rozbudowana i ma niesamowite możliwości. Ta wersja pod Windows też jest niezła, już Państwu pokażę, co można z niej zrobić. Ona tutaj działa dosyć dobrze na tym komputerze, a w zasadzie trochę za dobrze. Zaraz zobaczycie, że ta symulacja jest bardzo szybka. Ja teraz zmieniłem tylko materiał na wodę. To jest znowu hydrodynamika bardzo podobna do tych cząstek rozmytych, tylko wizualizacja jest inna. Ja to teraz puszczę i to się zachowa jak płyn. To jest program, i to jest naprawdę 1% jego możliwości. No proszę zobaczyć, co ja teraz zrobię. Zaraz Państwu pokażę, co zrobił mój syn kiedyś. Jak posadziłem go na kolanach i bawił się tym programem i stworzył programik, który potrafi coś naprawdę takiego, że mi troszeczkę szczęka opadła. Ale ja Państwu to pokażę. Proszę zobaczyć. Ja wyczyszczę teraz ten ekran i wykorzystam to, o czym mówiłem, że możemy coś ocieplić i coś ozimnić. Znaczy schłodzić, przepraszam. Ocieplić i schłodzić. Do ocieplenia mamy materiał, który się nazywa heater. Ja od razu powiem, że dzieci łapią bardzo szybko. Jak ja posadzę 5-latka, to on za 3 dni zabawy z tym programem już wie, że heater to jest ciepło, fluid czy tam water to jest woda. Bardzo te napisy tu nie przeszkadzają, to nie musi być graficznie. Program sam z siebie potrafi zainteresować. Więc mamy heater, tak? Element, który ma jakąś temperaturę. Mamy też cooler, czyli element, który jest zimny. To jest to, co właśnie tak mnie zachwyciło. Mamy ściany, które nie pozwolą, żeby coś poza ten układ się wydostało. Nie wiem, czy Państwo już wiedzą, co ja próbuję zrobić. Spróbujemy silnik, ale na razie spróbujemy zrobić obieg wody w przyrodzie. Powiedzmy, to jest nasza przyroda. Dołożymy do tego trochę wody, bo w przyrodzie nie ma przyrody bez wody, prawda? Dołożymy wodę i, proszę Państwa, będziemy mieć deszcz. Ja chyba więcej nie muszę nic mówić, co tu widać. To każdy sobie przeanalizuje sam. Silnik. Ktoś wspomniał o silniku. Tak, to jest drugi poziom abstrakcji. Spróbujmy stać się inżynierami. Teraz z fizyków stajemy się inżynierami. Wybieramy sobie element, który nazywa się rigid axis. To jest ciało sztywne, które zawiesza się za środek ciężkości. No tak trochę ciężkawo zabrzmiało, a wygląda tak. I teraz oczywiście ono jest zawieszone w taki sposób, że nie wiem, czy wy widzicie, ono zaczyna się poruszać. Przez to, że tam są różne fluktuacje, to gdybym teraz skierował ten strumień płynu w odpowiednie miejsce, ono zaczęłoby wirować. Ono mogłoby mieć zaczepioną sprężynkę i napędzać inny silnik. Tu można byłoby zbudować model samochodu, różnego typu rzeczy. Jak Państwo sobie ten program ściągną i odpalą, to można bez problemu na przykład wczytać jakiś przykład z tego programu. Zresztą na internecie są ludzie, którzy naprawdę tworzą takie rzeczy, zapisują swoje jakieś kreacje. Ja tu nawet pierwszą, lepszą, ja nie wiem co to... Czekajcie, bo ja nie wiem co ja tutaj zrobiłem. Push. To ja mam co zrobić? A, bo to jest domino. Tylko ja nie wiem w jaki sposób się tutaj... Puścimy wodę. Aha. Nie wiecie co, to Państwo sobie spróbują, a ja włączę akwarium. No to takie zupełnie, no to nie muszę nic zrobić, nie? Dobra, więc macie zabawkę. Mam nadzieję, że po wyjściu z tego wykładu będziecie mieć zabawkę do pobawienia się. Jak ktoś zapomni nazwę, będzie chciał, to proszę się skontaktować ze mną. Program jest niesamowity. No dobra, zachęcam do zabawy. O.E. Cake, tak się dziwnie nazywa. Ok, a teraz delikatnie w stronę fizyki. Pokażę Państwu model fizyczny, który jest jednym z prostszych, ja bym powiedział najprostszych, może nie, ale jednym z prostszych modeli w fizyce, który daje bardzo skomplikowane zachowanie i potrafi generować bardzo skomplikowane obiekty o strukturze fraktalnej. To jest model DLA. O tym modelu mówię po to, żeby też dać Wam troszeczkę takiej fizyki po tym wykładzie. Model jest modelem zjawisk związanych ze wzrostem różnego typu struktur. W języku angielskim Państwo mogą sobie zapisać, że to jest wzrost agregatów, czyli takich struktur fraktalnych o budowie właśnie złączonych z różnych zlepków. W języku angielskim to funkcjonuje pod nazwą diffusion, czyli dyfuzyjnie, limited, ograniczona,
Aggregation, agregacja. Czyli wzrost takich struktur ograniczony dyfuzją. Co to znaczy? Dyfuzja w fizyce to jest bardzo takie u podstaw proste zjawisko. Mamy cząsteczki, które poruszają się losowo w różnych kierunkach. Wyobraźcie sobie, że mam cząsteczkę, która może przeskoczyć w prawo, w lewo, do góry lub na dół z jakimś prawdopodobieństwem. Albo do góry, albo na dół. I ona sobie tak skacze. Skacze sobie taka cząsteczka. To teraz wyobraźcie sobie, że mamy to wszystko w wielkiej rzece. I tych cząsteczek są miliardy, po prostu tam 10 do... Nawet nie umiem napisać tej liczby. Jest pełno takich cząsteczek. Zjawisko dyfuzji występuje. W każdej wodzie, w szklance, tu dyfuzja jest. Ze względu na oddziaływania między cząsteczkami. Teraz ta cząsteczka może w sposób chemiczny, mechaniczny, w dowolny sposób dołączyć się w jakieś miejsce. Powiedzmy, mamy tutaj jakieś specyficzne miejsce, gdzie cząsteczki mogą się dołączyć. A jak jedna się dołączy, to druga może się dołączyć do niej. Następna do niej i następna do niej. Jak one zaczną się tak łączyć, to powstaną nam struktury, które to nie będzie taka kulka, która rośnie. Bo jeżeli one się połączą, popatrzcie, to powstanie nam tutaj taka, na przykład, powstaną nam odnogi, które spowodują, że inne cząsteczki, które są tutaj, będą miały bardzo utrudnione dojście do środka, a dużo łatwiej będą się dołączać właśnie do tych odnóg. I tu powstaną takie struktury właśnie drzewiaste, fraktalne i to nazywa się wzrostem DLA. A to, co widzicie tutaj, to jest doświadczenie. To jest faktycznie wzrost takich zlepków. I teraz jak będziecie sobie różne miejsca patrzeć w przyrodzie, te zjawisko wzrostu dyfuzyjnego, wzrostu ograniczonego dyfuzją jest bardzo częste i tego typu rzeczy można obserwować. To ja już nie będę tutaj, to nie jest przykład o tym modelu, ale to jest zjawisko, które istnieje. I pokażę Państwu teraz, jak taki model sobie działa, bo przecież zaprogramowanie czegoś takiego to naprawdę nie jest nic wielkiego. To są pojedyncze punkty, które przeskakują i potrafią się dołączyć, jeśli obok jest inny punkt. I to jest koniec algorytmu. Czyli coś takiego to jest bardzo dobre, ja bym powiedział, na start, na przykład, żeby napisać sobie swoją własną symulację. Zobaczmy teraz taką, to jest akurat ze strony internetowej, to Państwo mogą sobie też bez problemu otworzyć. Ja pokażę te wszystkie adresy na koniec. Jak klikniemy sobie zarodek, czyli miejsce, w które te cząsteczki dyfundujące mogą się dołączać, to teraz w trakcie, jak ja będę mówił, to tam będzie powstawał ten fraktal. Czyli to się dzieje w czasie rzeczywistym. Ja Państwu zaraz coś napiszę, tak żeby zobaczyć, w jaki sposób na przykład to może rosnąć na innych strukturach. Tu w zależności od tego, jakie są te ruchy tych cząsteczek, to te fraktale mogą inaczej wyglądać i ludzie potrafią naprawdę generować piękne rzeczy. Ja teraz może nie będę już czekał, aż to się zrobi do końca, tylko pokażę, że ten zarodek nie musi być punktem. To taka bardzo prosta modyfikacja. Wystarczy po prostu na przykład narysować linię i teraz tym zarodkiem jest, ja sobie tak naprawdę dokładam tego zarodka, zróbmy sobie na przykład taki uśmiech. I on sobie teraz będzie rósł dyfuzyjnie. No i jakby naturalną rzeczą, wiecie Państwo, jak ja widzę taką symulację, już zaczynam wymyślać. Nie? No to zróbmy to w 3D, zróbmy, żeby się przyłączało nie na sieci, tylko w sposób ciągły i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można to mnożyć i faktycznie ludzie to robią. Jednym z takich przykładów jest DLA w 3D, który jest po prostu pięknym rysunkiem, więc postanowiłem Wam pokazać. To jest rysunek z Wikipedii. Jak wejdziecie sobie właśnie na Wikipedię, na Diffusion Limited Aggregation, to tam jest ten rysunek. Zresztą niewątpliwie wygląda bardzo ładnie. On tutaj jeszcze dodatkowo do siebie dokłada pewną siłę, że te cząsteczki poruszają się po takiej spirali. To tyle, jeśli chodzi o DLA. Macie, mam nadzieję, Państwo teraz w głowie pewien model fizyczny. A teraz przejdźmy do czegoś, co fascynuje wszystkie dzieci. Piłka nożna. Piłka nożna to jest zagadnienie, z którym ja jestem coraz silniej związany przez moje dzieci, które uwielbiają grać w piłkę. Idolem dzieci jest oczywiście Cristiano Ronaldo, którego wykorzystamy teraz do tego, żeby pokazać Państwu pewne zjawisko, które jest związane z tym, jak się kopie piłkę. Że jeden mój syn właśnie w tej chwili kopie piłkę. Proszę Państwa, więc jak kopiemy piłkę, to każde kopnięcie, uderzenie związane jest z odkształceniem ciała. To, że piłka poleci mocno w jakąś stronę, to, że ona nabiera pewnego pędu, to nie jest tylko uderzenie. To nie jest zjawisko takie, że sztywny obiekt uderzymy i my nie widzimy, co tam się dzieje. W mikroskali każde zjawisko uderzenia to jest w pewnym sensie też odkształcenie, akumulowanie energii potencjalnej. I tu zobaczycie Państwo teraz taki film, to nie jest symulacja oczywiście, to jest chyba prawdziwy Cristiano Ronaldo,
który kopie piłkę w zwolnionym tempie i zwróćcie Państwo uwagę, jeśli mogę prosić, nie na główny obiekt, na który wszyscy teraz pewnie patrzą, czyli na Ronaldo, tylko na piłkę, którą kopie, bo to ona ulega odkształceniu. I to odkształcenie spróbujemy za chwilkę omówić, w jaki sposób można zasymulować. To kopnięcie piłki nie było bardzo dobrze widziane, więc zobaczmy w zwolnionym tempie jeszcze inny film, który pokazuje to troszeczkę dokładniej. Tu widać wyraźnie, że początkowe odkształcenie piłki nie powoduje jej ruchu. Dopiero w momencie, kiedy ona oddaje energię potencjalną, zaczyna się ruch, czyli zamiana energii potencjalnej na energię kinetyczną. I teraz zasymulowanie takiej piłki było kiedyś przedmiotem też mojej pracy. Otóż zacznijmy od modelu, który Państwo już znają. Macie Państwo model tkaniny. To jest taka symulacja flagi. Po lewej stronie jest model fizyczny, to są te połączenia sprężyste. Po prawej stronie mamy wyrenderowaną flagę. I teraz ja kiedyś, bawiąc się tym modelem, wpadłem na taki zupełnie pomysł, tak czasem jest, żeby zasymulować, ale tkaninę, w którą dmuchamy z przodu. Czyli zawiesić tą tkaninę za rogi i dmuchnąć po prostu w nią w taki sposób, żeby ona się odkształciła. Tak byłem ciekawy, jak się to zachowa, nie? Co zresztą pokazuje, bo wiecie, przez lata wszyscy wieszali te flagi w ten sposób i ten kierunek wiatru robili wzdłuż po to, żeby mieć to trzepotanie flagi. A ja wymyśliłem, zróbmy to tak. No i faktycznie efekt był niesamowity. Ja to potem wyrenderowałem, dla mnie to było niewiarygodne, że to tak może wyglądać, że taki prosty model daje takie zachowanie. To jest tkanina, która jest elastyczna i do tego wydmuchana w jednym kierunku. I ona sobie tutaj jeszcze pod wpływem grawitacji może opadać, ja zmieniam ten wiatr, to jest taka zabawka też w czasie rzeczywistym. I teraz jak zobaczyłem to wpadłem na pomysł, że a czemu by nie wziąć i tej tkaniny nie zamknąć? Czyli nie zrobić czegoś takiego, że mamy ciało, które jest zamknięte i ja teraz powiem coś takiego, tak jak ja myślałem wtedy, no to ja byłem wtedy na 4. roku studiów, no już powinienem wiedzieć, nie? Co to jest tkanina zamknięta w środku, w której jest źródło wiatru. Ja myślałem o tym, że tam w środku jest źródło wiatru. Coś, nie wiedziałem jeszcze wtedy co spowoduje, że ta tkanina będzie rozpychana na zewnątrz. Ja sobie to wymyśliłem w taki sposób, że mamy jakieś źródło, nie wiem, wężyk doprowadzony i dmuchamy we wszystkich kierunkach. Co dla mnie spowodowało, że będzie siła, która działa zawsze prostopadle do powierzchni. I taka prosta budowa, czyli ja tak naprawdę nałożyłem siłę, która jest zawsze skierowana od punktu środkowego do punktu, w którym tą siłę chcemy wyznaczyć. I dla piłek to było bardzo dobre przybliżenie. Przybliżenie czego? Ciśnienia. Okazało się, że to, co w tym modelu działa, to jest ciśnienie. Wyobraźmy sobie, że tu jest dużo cząsteczek, które sobie jedna z drugą odbijają się albo nawet nie i one uderzają w ścianki tej piłki. Jak one uderzają w ścianki tej piłki, to efektywnie tych uderzeń jest tak dużo, że jeżeli na zewnątrz jest tych cząsteczek mniej, to powstanie siła, która rozpycha to ciało w każdym kierunku. No i taka siła, która rozpycha to ciało w każdym kierunku, nazywana jest po prostu ciśnieniem, jest wynikiem tego, że pomiędzy atmosferą a środkiem piłki jest różnica ciśnień, czyli piłka jest dużo mocniej napompowana, to napompowanie piłki powoduje, że ona się po prostu utrzymuje swój kształt. I faktycznie taki prosty model pozwolił na wykonanie symulacji. Ja Państwu teraz pokażę program, który takie coś symuluje. Skrócę już drogę, nie będę opowiadał o poszczególnych etapach, po prostu pokażę, jak taki program potrafi zasymulować ciało miękkie. Tutaj to pierwsze ciało, zaraz pokażę, to jest obiekt już bardziej skomplikowany, a pokażę najpierw piłkę. Dołożymy sobie piłkę do tego programu, to jest membrana. Ja tutaj mogę sobie tą membranę zobaczyć, jak ona wygląda w postaci takiego modelu. Ta membrana, jeżeli uruchomimy siłę grawitacji, będzie się zachowywała jak ciało miękkie. Tu ten program działa bardzo szybko. Ja zmniejszę ciśnienie, żeby zobaczyć, w jaki sposób to ciało się zachowuje. No i mamy zachowanie się faktycznie piłki. Mogę tych piłek dodać więcej. Tu jest jeszcze dodany model, to lepiej wygląda teksturowane, więc
pozwolę sobie tak. To jeszcze jest dodany model takich prostych kolizji pomiędzy nimi. No i to działa, jak widać w czasie rzeczywistym. Tu widać prostotę tego modelu, bo jedna piłka weszła w drugą, ale nie przejmujemy się tym. To tak naprawdę jest bardzo przybliżony model. Teraz to nie są tylko piłki takie nadmuchane, bo proszę Państwa, to są balony. Balony możemy dmuchać, to mogą mieć różne kształty, to nie muszą być tylko takie skomplikowane kształty. Ja tutaj, znaczy takie proste. Ja teraz jeszcze raz odpalę ten program, żeby załadować obiekt. Tych obiektów jest więcej. To jest obiekt ręki. Ona została stworzona przez kolegę mojego na potrzeby takiej prezentacji. No i widać, można też oczywiście dodać sobie taką kulę do interakcji, pobawić się tym trochę, ponaciskać w różny sposób. No generalnie to jest ciało miękkie. I te ciała miękkie właśnie też pozwalają na symulację czegoś skomplikowanego, a tutaj mamy przykład wykorzystania tej symulacji trochę bardziej w praktyce. Jest taka firma we Wrocławiu, która zajmuje się technologiami nowoczesnymi wirtualnej rzeczywistości, zanurzonej rzeczywistości. Oni ten model zaadoptowali do takiego pokazowego programu. To jest załadowany właśnie taki typowy obiekt Armadillo, którego się w grafice komputerowej używa. I to, co widzicie po prawej stronie, to jest interakcja z użytkownikiem, który za pomocą takiego kontrolera w przestrzeni wirtualnej może sobie tym obiektem ruszać, uderzać go w różny sposób i efekt jest niesamowity. Ma to naprawdę duży potencjał, bo jakby efekt tego, że to ciało miękkie się tak zawija wokół nas, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Więc to jest takie coś, co na razie udało nam się w praktyce wykorzystać. A teraz przejdziemy troszeczkę dalej i powiem Państwu, co wspólnego może mieć NASA i piłka nożna. Ja tu już trochę odpowiedziałem na slajdzie, nie powinienem tego robić, ale proszę Państwa, więc znaczy co ma wspólnego tak naprawdę, ja chciałem powiedzieć, znaczy rzeczy związane z astronomią i rzeczy związane z piłką nożną. Otóż NASA łączy te dwie rzeczy. Pewnego razu w pewnych projektach NASY również są rzeczy związane nie tylko z astronomią. Jednym z projektów były zagadnienia związane z aerodynamiką lecącej piłki. I NASA stworzyła aplikację, niestety również w technologii Java, więc odpalenie tej aplikacji to jest naprawdę bardzo dużo pracy. Ja tę pracę wykonałem, udało mi się to uruchomić u siebie. Zachęcam, żeby spróbować, bo aplikacja jest dostępna na stronach NASA, a Państwu pokażę fragment filmu, który właśnie jest filmem nagranym, to akurat ja z dziećmi w domu nagrywałem, pokazywałem im ten program. W programie można strzelać po prostu gole. Program jest stworzony przez NASA, co widać po logotypie, który jest w lewym górnym rogu. Program pozwala na zdefiniowanie różnego typu zjawisk związanych z lecącą piłką, od tego, jak ją uderzamy, po obroty, których ta piłka doznaje, po różnego typu deformacje, opór, siły i tak dalej. I możemy sprawdzać, jak kopnąć piłkę, żeby poleciała na przykład, nie wiem, w lewy górny róg albo troszeczkę niżej i tego typu rzeczy. Myślę, że tego typu aplikacja dla każdego piłkarza powinna być przed jego oczami. Prawdopodobnie ci profesjonalni piłkarze mają wiedzę, która w tej aplikacji jest. My oczywiście tej wiedzy nie posiadamy tak od razu. Trzeba się bardzo zastanawiać nad tym, jaki jest model lecącej piłki, jakie tam są zjawiska, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Ta aplikacja odpowiada na pewne pytania. Zachęcam, żeby się nią zainteresować. Wystarczy oczywiście znowu NASA Soccer Aerodynamics. Soccer, no bo to amerykańska firma, więc nie football. Może kiedyś ktoś europejską aplikację stworzy i zrobi Football Aerodynamics. No dobrze. Widać, czym to jest. Mam nadzieję, że zachęciłem do tego, żeby sobie tego poszukać, miłośników piłki nożnej. A teraz chwila przerwy. Przenieśmy się na łąkę, kwiaty. Proszę Państwa, dlaczego pokazuję Państwu to zdjęcie? Nie ja wymyśliłem, żeby akurat to zdjęcie pokazać. Ono było pokazywane właśnie w kontekście rzeczy związanych z genetyką. To, co widzicie Państwo tutaj, to jest osobnik w populacji tulipanów, który jest inny. Inny jest dlatego, że jest troszeczkę zmieniony jego genotyp. Czyli jest jakaś modyfikacja genów, która spowodowała, że jeden z płatków jest żółty. No ja chyba opowiem troszkę o tym, że w związku z tym, że jest żółty, to gdybyśmy mieli na przykład takie, nie wiem, inną populację na tej łące drapieżców, które zjadają tylko tulipany, które mają żółty płatek, to wtedy ten rodzaj tulipanów by nie przeżył.
jego genotyp nie zostałby przenoszony pomiędzy kolejnymi generacjami tych tulipanów, dlatego, że zostałby zjedzony. Generalnie genetyka i całe te zagadnienia związane z genetyką polegają tak w dużym, wielkim uogólnieniu na tym, że mamy osobniki, które mogą się pomiędzy sobą mutować i jeżeli na przykład przeżywałyby, to teraz odmieńmy trochę, przeżywałyby tylko te, które mają zawsze jeden żółty płatek, no to wiadomo, że z dwóch rodziców pozostaje ten, który ma żółty płatek, potem następny i tak dalej. I na sam koniec mielibyśmy całą łąkę tych z żółtymi płatkami. A czemu o tym mówię? Bo pokażę wam teraz aplikację, która jest aplikacją uzależniającą tak mocno, jak nie ma gry, która uzależnia tak jak ta aplikacja, a wiem co mówię. Bo proszę Państwa, to jest gra, to nie jest gra, to jest aplikacja, która pokazuje wirtualne, genetycznie modyfikowane samochodziki, których funkcją przeżycia jest to, jak daleko dojadą. Krótko mówiąc, mamy populację osobników, które krzyżują się między sobą w taki sposób, że zmienia się ich genotyp i generują się nowe i nowe populacje samochodów, a my jeszcze do tego możemy delikatnie zmieniać własności tego naszego terenu, na przykład zmieniać siłę grawitacji, w ten sposób modyfikując, które z tych osobników przeżywają lepiej albo gorzej. To jest niesamowita zabawka, stworzona na bazie jeszcze innej zabawki, zaraz o tym powiem, ale po prostu ją pokażę, dlatego że każdemu, komu ją pokazuję, oczy się otwierają, że coś takiego w ogóle może być możliwe, a jest ściśle związane z symulacją, dlatego że to jest symulacja nie tylko fizyczna ruchu tych samochodów, ponieważ te samochodziki, one jeżdżą, one są napędzane ruchem kół, to jest dynamika bryły sztywnej, która jest stworzona na potrzeby tej symulacji, ale do tego jeszcze jest genetyka, tutaj są te poszczególne osobniki, które jeżdżą, mamy tempo mutacji, które możemy zmieniać, wielkość mutacji w obrębie jednej populacji i one się generują jeden po drugim. Tu jest lider na razie, więc na razie mamy tak, ale zmieńmy coś, żeby nie było tak, bo to jest sztampowo. No teraz się tworzą nowe, które zmieńmy z Ziemi na przykład na jakieś skrajne własności. Powiedzmy, że zrobimy, Księżyc jest podobno fajny, tak? Weźmiemy sobie Księżyc, to jest bardzo mała siła grawitacji, która spowoduje, że no też specyficzny rodzaj samochodów przeżyje. Ja mogę zostawić tą aplikację, niech ona sobie w tle działa, tak żebyśmy zobaczyli na koniec, jakie nam się samochody na tym Księżycu wygenerują, ale ogólnie no, to jest właśnie tego typu zabawka. Teraz ten jest oczywiście najlepszy. Tu pewien procent populacji nie przeżywa, więc przeżywają te, które dojadą najdalej i one mają największy wpływ na dalsze osobniki. Więc w tej chwili oczywiście modyfikuje się rozstaw osi, ilość, sposób działania. Dobrze, to zostawmy tą aplikację w tle, niech ona sobie tutaj działa. Jeżeli ja zminimalizuję, to bodajże ta aplikacja będzie dalej chodziła. Więc tam się te nasze populacje tworzą. Jedną z rzeczy, którą warto wiedzieć na temat tej aplikacji, i to jest coś, co ja też odkryłem dopiero po jakimś czasie, jak Państwo sobie ją otworzą, to tu jest link do oryginalnej aplikacji, bo ten autor zrobił świetną rzecz, ale bazował na czymś wcześniej stworzonym. I tu jest aplikacja, która wygląda może trochę gorzej, jest może trochę bardziej skomplikowana, ale pozwala, uwaga, na zbudowanie własnego osobnika. To już jest taki drugi stopień. Można sobie stworzyć dowolne autko samemu i robić zawody między sobą. No chyba nie muszę mówić, jak niesamowite to jest na przykład do pracy z dziećmi. Jak macie jakichś braci młodszych, siostry, dzieci swoje, wnuki, to naprawdę można pokazać taką aplikację, trochę o tym opowiedzieć, do czego zachęcam. A teraz ja mówiłem o symulacjach komputerowych płynów i Państwo wiedzą, że że coś tutaj zostało wykonane, że my też się trochę zajmujemy na Wydziale Hydrodynamiką i skąd u mnie zainteresowanie w ogóle płynami. Więc proszę Państwa, no ja przyszedłem tutaj na fizykę, bo chciałem zawsze być programistą, no i trafiłem na fizykę komputerową. Nie wiedząc za bardzo, co tutaj będzie, ale ktoś mi dał do ręki książkę. To była książka Davida Pottera, to jest ta książka tutaj, w której był ten rysunek. To jest rysunek kropli wpadającej, głębokiej kropli wpadającej do zbiornika. Tej kropli nie widać, bo ona tutaj już została, tak naprawdę to już jest moment, w którym ona dokonała tutaj tego upadku do głębokiego zbiornika. To jest symulacja numeryczna i ja nie wiem, o co chodzi, ale to jest taki moment w życiu, kiedy ja mam tak, że zobaczę coś w tym stylu jak to i powiedziałem sobie, nie, ja muszę zobaczyć, jak to się rusza.
Ale żeby zobaczyć, jak to się rusza, to wtedy, kiedy ja to zobaczyłem, to nie wszystko było na internecie jeszcze. No teraz to już chyba wszystko jest, nawet nasz wykład jest w internecie. Więc no nie było tej animacji, była książka. I tu było napisane mniej więcej, jak to zostało zrobione. Niestety, no jak to książka, nie wszystko było dokładnie napisane, bo było to po macoszemu potraktowane, więc ja nie byłem w stanie sobie tego szybko zrobić. Zresztą byłem wtedy studentem pierwszego roku fizyki. I no, po tej książce zajrzałem tam były źródła, jest napisane, jak to zrobić, znaczy kto to zrobił jako pierwszy. Odnalazłem raport, i to był też w sumie przypadek, bo Los Alamos Laboratories, oryginalne miejsce, gdzie ten model powstał, którym to było zrobione, opublikowało swoje raporty. Nie wiem, czy ja robiąc to teraz w internecie, pokazując, bo to wiecie, to jest rządowa agencja Stanów Zjednoczonych, która zajmuje się różnymi rzeczami. Oni zajmowali się też mocno hydrodynamiką i opublikowali pewnego czasu za darmo w sieci. To był moment, przez rok były dostępne wszystkie raporty naukowe Los Alamos. Ja wtedy ściągnąłem dużo raportów dotyczących hydrodynamiki. Jednym z nich jest właśnie oryginalna praca The Mach Method, metoda cząstek znaczonych. To jest metoda, która właśnie symuluje dokładnie i została opisana potem w książce Davida Pottera, symuluje właśnie takie zjawiska. Więc to mi się naprawdę bardzo spodobało, zresztą sam ten raport jest napisany w niesamowity sposób. Jest napisany w taki sposób, żeby dać naprawdę komuś wszystko, co trzeba, żeby coś powtórzyć. To nie jest, tam nie ma wiedzy ukrytej, tam jest naprawdę kawę na ławę wyłożone wszystko, a myślę, że następny slajd wam najbardziej pokaże, co tam jest, bo pokażę wam, być może tym, którzy trochę programują, że dla każdego z was jest dostępne to, bo to są kody zaprezentowane w taki sposób algorytmiczny, 1 do 1, jak należy napisać program, który symuluje tego typu zjawisko. I teraz wyobraźcie sobie studenta pierwszego roku fizyki, który na fizyce jest trochę z przypadku, który umie programować i który zobaczył coś takiego. No to ja usiadłem na rok i nie robiłem nic innego, tylko przepisywałem ten program. No to było naprawdę, przepisywałem 1 do 1, mając taką wizję w głowie, że to się uda zrobić, że to zadziała. Ja nie wiedziałem, jakie równania rozwiązuję, teraz już wiem. Nie wiedziałem, jakie metody za tym stoją, tylko po prostu pisałem ten program, bo chciałem zrobić taką symulację, że mi ta woda tak spłynie. Więc oczywiście na etapach pisania tego ja się dowiadywałem, jakie tam są równania, co tam się dzieje, jakie są metody numeryczne. Nie dało się inaczej, tam pewne rzeczy trzeba było dopasowywać, bo program był oparty o kody fortranowe, więc te rzeczy tutaj związane z różnego typu techniki, ale poziom abstrakcji tego kodu, który został zaprezentowany w tym raporcie jest na tyle niski, że da radę to bez problemu zapisać. Ja to napisałem w języku C. Teraz kod można znaleźć u mnie na stronie nawet gdzieś. Proszę Państwa, to jest jeden slajd. Tych slajdów tutaj jest kilkadziesiąt stron z tymi właśnie algorytmami. Czyli to jest jedna z procedur opisana właśnie na tym poziomie abstrakcji. Więc jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć taki raport, to zachęcam. Można tu podejść do mnie po wykładzie, to jest dostępne. Bez problemu mogą Państwo obejrzeć, jak wygląda to w kodzie. A tak wygląda program, który, no jeden z wielu, bo ja tych programów kilka napisałem, ale ten jeden ma interfejs użytkownika, ja go tak szybko pokażę, bo też go można sobie u mnie znaleźć. Ja chyba nawet powinien zadziałać pod każdym Windowsem w tej chwili. To jest program, w którym można sobie wczytać dowolne, znaczy różnego typu konfiguracje, one są zapisane w pliku, w którym się definiuje, gdzie jest woda, gdzie nie i po prostu klikając start oglądać, jak ta symulacja płynów się zachowuje. No, ja dwa słowa jeszcze powiem i poczekamy, aż to dojdzie do, nie dojdzie, bo to będzie długo, albo dojdzie do tego wypustka, który jest tutaj na dole. Jak to dojdzie tutaj, no to nastąpi rozbrysk tego płynu. To jest trochę inna metoda niż tych cząstek znaczonych, ona działa trochę wolniej, ale jest za to dokładniejsza. I ta metoda pozwala na symulację różnego typu właśnie zagadnień. To, co widzimy, to jest, tutaj są ciśnienia narysowane w formie koloru, no i cząsteczki, które reprezentują płyn. Poczekajmy, aż to się po prostu rozbryśnie. Więc tu mamy teraz ogromne ciśnienie, które powstało poprzez napierającą wodę, no i jakby tak to wygląda. Więc można sobie zwizualizować w różny sposób. To są te, tak, no ja najbardziej lubię ten widok, nie? Czyli widok cząsteczek, taki trochę bardziej oryginalny. No i oczywiście mnie ta kropelka strasznie tam urządziła na parę lat, bo ja siedziałem i próbowałem tą kropelkę odtworzyć i tego się nie dało zrobić. Nawet skontaktowałem się z oryginalnym autorem tej aplikacji.
Proszę Państwa, on odpowiedział mi na maila, gdzieś tego maila mam, który napisał mi, że pewne uwagi, ja te uwagi trzymam do dzisiaj, było to dla mnie bardzo wartościowe. W każdym razie wyszła mi ta animacja tak sobie. Myślę, że jeszcze kiedyś to zrobię. Myślę, że kiedyś usiądę do tego kodu, będę go pisał dalej, być może. No, to jest efekt mojej pracy magisterskiej, bo na pracę magisterską zająłem się właśnie kropelką. Wziąłem tak naprawdę to zagadnienie, zrobiłem sobie kroplę, która działa. To, co ja chciałem uzyskać, ja nie wiem, czy Państwo to widzą, ta animacja trwa krótko, ja tylko jeszcze raz pokażę na stopklatce, że ja chciałem uzyskać taki efekt, żeby ta kropla, która jest tutaj, żeby ona się oderwała. I nie wiedziałem, dlaczego ona u mnie się nie odrywa, a w książce wygląda inaczej. Tamten jet jest troszkę grubszy, to wszystko jest trochę inne. Co się okazało, że w oryginalnej pracy, w oryginalnej opracowaniu nie opisano wszystkich szczegółów i nie napisano o tym, że w pewnym sensie w pewien sposób trzeba uwzględnić napięcie powierzchniowe. W symulacji, którą ja mam i którą wykonywałem, tą symulację nie ma napięcia powierzchniowego, ale autor mi właśnie wtedy napisał, jak to zrobić, żeby to zadziałało lepiej. No i, ale sama aplikacja wygląda dużo lepiej w innych zastosowaniach i tak to jest, że robicie jedno, a wychodzi dobrze drugie. No mi się bardzo podoba ta symulacja. To jest symulacja dwóch strumieni, i to pokazuje siłę tego całej metody. To tak naprawdę jest niesamowite, jak to się zachowuje, że są te wiry, że to zachowuje się tak naprawdę jak woda. I faktycznie sama metoda znalazła zastosowanie w wielu miejscach, a powiem wam w jakim. Kto oglądał film Shrek? Wszyscy? Tak, no to w filmie Shrek jest taka scena w jedynce, jak Shrek idzie pod prysznic i pod tym prysznicem z błota się myje. I to błoto, które macie, to jest dokładnie ta metoda, tylko tam jest bardzo niska lepkość. I to mógłbym pokazać, jak ktoś chce, mogę przesłać. Proszę pisać do mnie maile, bo nie bać się, naprawdę. Ja zawsze tam otwarty jestem na takie te kontakty z ludźmi, którzy są czymś zainteresowani, to bardzo chętnie. Mogę podesłać artykuł naukowy, w którym jest zdjęcie z filmu Shrek, gdzie Shrek się myje i jest dokładnie opisana ta metoda oryginalna z tego opracowania, która została następnie na Uniwersytecie Stanford ubrana w grafikę komputerową. Bo docelowo oczywiście Los Alamos zajmowało się poważnymi zastosowaniami, ale przeniknęło to w różne miejsca i w różnych miejscach było używane. My się zbliżamy powoli do końca, ale jeszcze kilka rzeczy dla Państwa mam. Więc pokażę Państwu teraz coś, czym zajmuję się teraz też troszeczkę zawodowo. To są dalej przepływy, na przykład przepływy przez ośrodki porowate. To jest też płyn, tylko w takim statystycznie losowym układzie mikrokanaliki ośrodka porowatego. No to są oczywiście zastosowania różnego typu związane z medycyną. Państwo wiecie, że płuca mają taką trochę budowę właśnie kanalików, związane z wydobyciem na przykład ropy naftowej z różnych miejsc. I tu macie Państwo też stronę internetową, na którą można sobie wejść przez moje strony. To jest strona, na której taką symulację można sobie wykonać. Jeśli kogoś interesuje właśnie przepływ i na przykład chciałby zobaczyć, jak płynie woda w ośrodku o różnej budowie, może wejść na stronę internetową. To jest efekt projektu, który realizowałem wspólnie z Urzędem Miasta Wrocławia i firmą z Wrocławia Neurosys, która mnie trochę wsparła tym, żeby taką technologię zastosować, że online można taką symulację wykonać i zobaczyć, jak zachowuje się taki układ. Tu są pewne obliczenia, które są w czasie rzeczywistym wykonywane. To jest po prostu strona, tam program w tle działa. Więc zachęcam do tego, żeby sobie ją otworzyć. Dobra, tu już mamy którąś generację, nie wiem, coś tu się dzieje. Teraz, proszę Państwa, idziemy dalej. Jak wyjdziemy poza ten budynek, to mamy bulwar fizyków. Bulwar imienia Świeżyckiego, bardzo przepraszam. A tam chcemy stworzyć projekt o nazwie Bulwar Fizyków. To jest projekt instalacji zabawek edukacyjnych, które w założeniu mają być dla nas, dla Was, dla Państwa, dla dzieci, dla szkół, które nas tu odwiedzają, gdzie będzie można się bawić fizyką w przestrzeni miasta. To jest taka robocza nazwa, że bulwarów fizyków, dlatego że fizycy się za to wzięli. Będzie tam też dużo geologii, dlatego że będziemy mieli tam prawdopodobnie, jeżeli wygramy budżet obywatelski, będziemy mieć lapidarium geologiczne, głazy poukładane, które są wydobyte na Dolnym Śląsku. A dlaczego o tym mówię? Bo również i tutaj symulacje były nam na jakimś etapie potrzebne. Myśmy mieli taki projekt wygrany rok temu, zwierciadeł akustycznych. Ten projekt prawdopodobnie, proszę trzymać kciuki za przyszły tydzień, bo to się rozgrywa w tej chwili, będzie zrealizowany do połowy tego roku. To będzie projekt instalacji w przestrzeni bulwaru takich wielkich zwierciadeł,
to będzie para zwierciadeł oddalonych o kilkadziesiąt metrów, gdzie przy jednym zwierciadle będzie można stanąć i coś do niego powiedzieć, a przy drugim druga osoba będzie mogła tego odsłuchać. Czyli będzie transport fali dźwiękowej pomiędzy dwoma takimi zwierciadłami. No i taką symulację też tutaj zrobiliśmy, która nam pozwalała szybko wyznaczyć numerycznie na podstawie obiektu trójwymiarowego ogniskową takiego zwierciadła. No było to potrzebne, żeby zweryfikować, prawda, punkt, w którym będzie można tego słuchać i w którym trzeba mówić. Są oczywiście promienie, które skupiają się ze względu na odbicia od krzywizny tego zwierciadła, czyli tutaj też to zostało wykonane. I takim drugą zabawką, która będzie na tym bulwarze, jeżeli nam się, no, my mamy finansowanie na kawałek oczywiście, staramy się znowu w tym roku o głosy na ten bulwar, to są takie rotujące tarcze, to jest taki eksperyment, który można wykonać dosyć prosto również w domu. Wyobraźcie sobie Państwo tarczę, która jest pokolorowana w ten sposób, to się nazywa tarczą Newtona. Jak poprawimy ją w róg o odpowiedniej częstotliwości, to będziemy mieć złudzenie, że kolory się zmieszały. I teraz weźmiemy sobie inną tarczę i mam nadzieję, że nam się to uda, bo zwykle pokazujemy to na eksperymencie tu, a teraz proszę zobaczyć, mamy tarczę, która jest tak pokolorowana. To jest problem, który do dziś jest nierozwiązany, tak naprawdę dlaczego tak jest. Jak ja wprawię ją w odpowiedni ruch, to mam nadzieję, że widać to, że Państwo widzą kolory. A ja tych kolorów tu nigdzie nie włożyłem, to jest tylko obracanie. To jest chyba najprostsza symulacja, którą można wykonać. Obracamy po prostu rysunkiem, symulacja rotującej tarczy o odpowiedniej częstotliwości. I to jest historycznie znane jako tarcze, w których można animacje wykonać. Tu Państwo mają tarcze, które wyglądają w ten sposób. Powiedzmy, że mamy tarczę, która jest tak namalowana. Jak ja wprawię w częstotliwość odpowiednią, gdzie te niebieskie kółka na przykład staną, to będziemy mieć taką. No i to można też znaleźć tą symulację u nas. Dobra? Więc tego typu, no i zachęcam, proszę Państwa, w tym roku, ja to powiem, bo to jest projekt społeczno-obywatelski, projekt numer 18 w tym roku, zachęcam do głosowania we Wrocławiu. A teraz Soda Constructor. Niespodzianka, którą mam dla Państwa jest taka, że ponieważ ja naprawdę bardzo lubię ten program, to jakieś pół roku temu wpadło mi do głowy, że ja go przepiszę. Bo on jest dosyć prosty, ale technologia, która była użyta, jest bardzo przestarzała, a ja wykorzystałem technologię JavaScript. To jest technologia, która umożliwia uruchamianie tych rzeczy w przeglądarce. Więc możecie Państwo sobie teraz ten program uruchomić sami, możecie Państwo się nim pobawić, możecie Państwo sobie zbudować swoje własne obiekty, to zbudujmy coś. Tak na szybko zbuduję takiego węża, który się będzie poruszał. Jeżeli ja zrobię taki obiekt, dobra, nie jest łatwo robić to na żywo, powiem szczerze, ale mam przećwiczone. Ten czerwony punkt to jest taki dodatkowy u mnie, że można sobie wtedy go zawiesić. Jak ja go odpalę, to on będzie wyglądał tak. A teraz zróbmy mu mięśnie. Dołożymy mu mięsień. Tu jest ustawianie punktów fali sinusa, gdzie on będzie zmieniał tą swoją długość. Jak ja teraz to odpalę, proszę zobaczyć, jak sinus jest większy, to jest większa odległość tych punktów, tutaj tego punktu, tak? Czyli ja w ten sposób mogę definiować sobie te mięśnie. Mogę dać następny, na przykład ten i ten na dole. Tylko ustawię je w różnym miejscu tych drgań, a to po to, żeby to się zachowywało troszeczkę jak taki wąż, który ściska na początku przód, a potem koniec. I to powinno zacząć w jakiś sposób kroczyć. Dobra, grawitacji mam za dużą. Ja zmniejszę grawitację. Dobra, tu jeszcze mu zrobimy z tyłu, bo ten się nie rusza. To można wszystko w czasie rzeczywistym. No dobra. Widzicie, no jest trudno. To nie są proste rzeczy. Można sobie tworzyć. A teraz dla nauczycieli z fizyki, proszę Państwa, jeden tylko przykład, to jest z wykładu właśnie Eda Bartona, który pokazał taką prostą rzecz, którą można zrobić, która by się nie wydawała czymś naturalnym w takim programie, bo on tak wygląda, jakby był do takich zabaw, co nie? Ale zróbmy coś, co jest związane trochę z fizyką. To będzie model, tym można naprawdę różne modele budować. Ja sobie grawitację zmniejszę prawie na 0. To jest, jak ja to teraz puszczę, to będzie taka lina, zawieszona za brzegi. Ale dołóżmy do tego coś, co będzie drgało.
I niech to jeszcze dodatkowo drga bardzo mocno. I uruchomimy. Zobaczymy, czy mi się uda. Mamy, proszę Państwa, falę stojącą. I to jest coś, co chyba pokazuje, że można byłoby budować też jeszcze inne rzeczy. Jedno, czego ten program nie ma i czego się obawiam, to jest to, że nie ma jeszcze takiego prostego eksportu. Państwo zrobią, nie zapiszecie sobie tych modeli. Wtedy ja ich nie zobaczę, dlatego na razie to tak trochę leży jak na tej firmie Soda. Kiedyś, że to sobie leżało gdzieś tam, no to leży u mnie na stronie. Jak ktoś wejdzie, to może się pobawić. Docelowo chciałbym, żeby była możliwość eksportu i tyle. I to sobie będzie leżało. To nie jest projekt w założeniu komercyjnym, ma być dla zabawy, więc mam nadzieję, że ktoś tego będzie używał. No i tyle. To mamy coś takiego. I teraz jakby Państwo chcieli sobie się tym pobawić, to zaraz pokażę taką stronę. A teraz krótko tylko o skaczących lampkach. Proszę Państwa, jest taki film, obejrzymy sobie ten film. Oscarowy. Luxo o skaczącej lampce. To jest film, który miał nominację do Oscara, jest stworzony przez firmę Pixar. Ja go bardzo często pokazuję na wykładach, a pokazuję go dlatego, że to jest taki obiekt skaczącej lampki. Ten obiekt jest obiektem, który wygląda jak obiekt fizyczny. Nie jest tu oparty o symulację, jest oparty o animację. Dźwięki są bardzo ważne w tym filmie. Zobaczmy sobie. W grafice komputerowej Luxo istnieje w artykułach naukowych, istnieje w różnych miejscach i jednym z takich artykułów jest artykuł o interaktywnej kontroli obiektów tego typu. Ja Państwu pokażę symulację z tego artykułu. To jest symulacja stworzona przez naukowca, który zajmował się właśnie tego typu zagadnieniami właśnie związanymi z interakcją z użytkownikiem, ruchem tego typu obiektów. Zobaczcie, jak realistycznie się to zachowuje. I faktycznie ten sam człowiek, który to stworzył grę. Ja tą grę Wam pokażę, tak jak zwykle, jakby ktoś mnie zapytał, czy ja gram, jak dużo, to naprawdę niewiele. Ski Stand. Zachęcam do tego, żeby sobie obejrzeć, bo jeśli chodzi o gry komputerowe, to tak jak większość z nich, no to jest taka, wiecie, zaprogramowana, tak tutaj mamy do czynienia z fizyką. I to fizyką, która, ja tylko przejdę nie na pełen ekran, to jest związane z fizyką bardzo realistyczną. Ja pokażę tylko kawałek, spróbuję wykonać jakiś skok. Bardzo przepraszam za pewne drastyczne sceny, które mogą się wydarzyć, ponieważ obiekt jest obiektem bardzo rzeczywistym. Tutaj mamy narciarza. Ja przy pomocy myszki jestem w stanie wykonać wszelkiego typu obroty, skoki. Jest to symulacja, którą również pokazałbym komuś, kto zajmuje się sportem. Zjawisko ruchu były sztywnej, zachowania momentu bezwładności tutaj jest naprawdę wyniesione na taki poziom, że jesteśmy w stanie ruszać obiektem, który zmienia swoje własności. I zachęcam do tego, żeby się tym zainteresować i sobie zobaczyć. Program nazywa się Ski Stand Simulation. To jest gra warta zobaczenia. A teraz, jak Państwo wyjdą z tego wykładu i będą chcieli sobie zobaczyć pewne rzeczy z niego, to zapraszam między innymi na moje strony internetowe, ale nie tylko. Specjalnie z myślą o dzieciach stworzyłem taką stronę, na której jest trochę oprogramowania zarówno zrobionego przeze mnie, jak i zrobionego przez inne osoby, ale naprawdę wartościowego. Więc jest to taki zbiór. Państwo sobie wejdą na stronę felp.pl.
to jest strona, na której dużo z tego oprogramowania, o którym dzisiaj mówiłem, istnieje. To nie są gry, tam jest chyba ze 2 albo 3 prościutkie gierki też związane z fizyką, ale to są rzeczy tego typu, jak ja dzisiaj pokazywałem, zarówno tutaj macie Państwo ten Genetic Car, macie Państwo model DLA, macie Państwo ten program Constructor, który roboczo nazwałem Reconstructor, czyli powtórzenie oryginalnego programu, i są różnego typu inne aplikacje. Naprawdę zachęcam, znajdziecie tutaj bardzo dużo. I ja już nie będę więcej przedłużał, ponieważ to, co jest najgorsze w wykładach, to wykłady, które trwają za długo. Dziękuję za uwagę. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, żeby porozmawiać, to zapraszam do mnie, chyba że są jakieś pytania w tej chwili z sali, które zainteresują wszystkich. Felp.pl. Wejdzie Pan na Felp. Samochodzik. Już. Bardzo dobrze, przepraszam. Zobaczymy. Ja nie wiem, czy to nie jest ciągle ten sam, bo jednak ta strona chyba po zminimalizowaniu przestała działać. Więc jak się od niej jakby ten fokus zmieni, to ona nie chodzi. Ale zostawię teraz, niech sobie idzie. Jak Państwo będą wychodzić. Dobra, jak ktoś jest zainteresowany bardziej, zapraszam. To zapraszam do mnie, dobra? To już tak... Soczewka mi się lepiej.